Hej, witajcie moi drodzy. Tu Paweł z Kundel Podcastu. Na samym początku chcę was przeprosić za to, że w ubiegłym tygodniu nie było odcinka. Natłok pracy, później majówka i tak to się wszystko jakoś poukładało, że po prostu nie daliśmy rady. Ale wracamy i dzisiaj mamy dla was temat, który szczególnie o tej porze roku jest bardzo aktualny. Porozmawiamy o wodzie i o naszych psach w tej wodzie. Albo obok niej. Bo prawda jest taka, że psy dzielą się na dwa typy. Są takie, które wskakują do wody bez zastanowienia i takie, które nie chcą zamoczyć nawet jednej łapy. I co ciekawe, w obu tych przypadkach możemy mieć problem. Z jednej strony mamy psy, które wodę uwielbiają. Widzą jezioro, rzekę czy nawet większą kałużę i po prostu znikają. Lecą, wskakują, cieszą się i często kompletnie przestają reagować na opiekuna. Przywołanie przestaje istnieć, kontakt znika, liczy się tylko woda. I choć wygląda to jak czysta radość, to w rzeczywistości może być niebezpieczne. Z drugiej strony mamy psy, które wody się boją. Nie lubią mokrych łap, nie lubią deszczu, nie lubią tego uczucia wilgoci. Każda próba kontaktu z wodą kończy się napięciem, wycofaniem albo stresem. I teraz najważniejsze. Oba te przypadki wymagają naszej pracy. Bo ani brak kontroli, ani strach nie są dla psa dobre. No i tutaj dochodzimy do momentu, w którym najczęściej wszystko się psuje, czyli do naszych decyzji jako opiekunów. Bardzo często działamy w dobrej wierze, ale niekoniecznie w dobry sposób. Jednym z najczęstszych błędów jest zmuszanie psa do kontaktu z wodą. Wrzucanie go, ciągnięcie, przekonywanie, że jakoś się przyzwyczai. Tylko że pies nie uczy się wtedy pływać. Pies uczy się strachu i bardzo często traci zaufanie do człowieka. Ale błędy popełniamy też przy psach, które wodę kochają. Pozwalamy im robić wszystko, biegać do wody bez kontroli, wskakiwać w każdej sytuacji i ignorować nas wtedy, kiedy coś jest dla nich ciekawsze. A przecież nie o to chodzi. Chcemy psa, który czuje się dobrze, ale też nas słucha. Który potrafi się zatrzymać, poczekać i wejść do wody wtedy, kiedy go o to poprosimy. I przede wszystkim psa, który jest bezpieczny. Zacznijmy od tego, co widzimy najczęściej. Są psy, które wodę kochają. Tak po prostu. Wystarczy zobaczyć jezioro, rzekę, kałużę i już ich nie ma. Znikają, lecą, wskakują. I na pierwszy rzut oka wydaje się to wspaniałe. Bo mamy psa, który się nie boi, który czerpie z tego radość. Tylko że bardzo często za tą radością nie idzie żadna kontrola. Taki pies potrafi zignorować wszystko. Przywołanie przestaje istnieć. Opiekun przestaje istnieć. Liczy się tylko woda. I to jest moment, w którym robi się niebezpiecznie. Z drugiej strony mamy zupełnie inny typ psa. Takiego, który wody po prostu nie lubi. Mokre łapy są problemem. Deszcz jest problemem. Nawet krople na pysku potrafią być problemem. I wtedy każda próba kontaktu z wodą kończy się napięciem albo ucieczką. I teraz najważniejsze. Oba te przypadki wymagają naszej pracy. Bo ani brak kontroli, ani strach nie są dla psa dobre. I teraz dochodzimy do miejsca, w którym najczęściej wszystko się psuje. Do naszych decyzji. Do tego, jak my próbujemy pomóc psu poradzić sobie z wodą. Bo bardzo często działamy w dobrej wierze, tylko niekoniecznie w dobry sposób. Jednym z najczęstszych błędów jest zmuszanie psa. Wrzucanie go do wody, ciągnięcie na siłę albo przekonywanie, że jakoś się przyzwyczai. Tylko że pies nie uczy się wtedy pływać. Pies uczy się strachu i bardzo często traci zaufanie do człowieka. Ale to nie jest jedyny problem, bo błędy popełniamy też przy psach, które wodę uwielbiają. Pozwalamy im robić co chcą, biegać do wody bez kontroli, wskakiwać w każdej sytuacji, ignorować nas, kiedy coś je bardziej przyciąga. I wtedy nie mamy psa, który kocha wodę, tylko psa, nad którym tracimy kontrolę. A przecież nie o to nam chodzi. Chcemy psa, który czuje się dobrze, ale też nas słucha i który jest bezpieczny.
Zanim przejdziemy dalej, zatrzymajmy się na chwilę przy najważniejszej rzeczy. Przy zasadach. Bo to one decydują o tym, czy pies wodę pokocha, czy zacznie się jej bać. Pierwsza zasada jest bardzo prosta. To pies decyduje o tempie. Nie my, nie nasze plany. Nie to, że chcemy już i teraz. Jeśli pies potrzebuje więcej czasu, dajemy mu ten czas. Druga rzecz. Zero presji. Nie zmuszamy. Nie przytrzymujemy. Nie wrzucamy do wody. Budujemy skojarzenia. Takie, które mówią psu, to jest bezpieczne. Możesz spróbować. Trzecia sprawa. Krótkie, spokojne sesje. Lepiej zrobić mniej, niż za dużo i za szybko. I najważniejsze, obserwacja psa. Jego ciała, jego napięcia, jego reakcji. Bo to pies mówi nam, czy jesteśmy na dobrej drodze. I dopiero mając te zasady, możemy przejść do konkretów, do procesu. Bo to nie jest jeden moment, to jest droga. Kilka kroków, które budują pewność psa, krok po kroku. I bardzo ważne jest jedno. Nie przechodzimy dalej, dopóki pies nie czuje się dobrze w tym miejscu, w którym jest. Bo tutaj nie chodzi o tempo, tylko o zaufanie i o bezpieczeństwo. Zanim przejdziemy dalej, zatrzymajmy się na chwilę przy najważniejszej rzeczy. Przy zasadach. Bo to one decydują o tym, czy pies wodę pokocha, czy zacznie się jej bać. Pierwsza zasada jest bardzo prosta. To pies decyduje o tempie. Nie my, nie nasze plany. Nie to, że chcemy już i teraz. Jeśli pies potrzebuje więcej czasu, dajemy mu ten czas. Druga rzecz. Zero presji. Nie zmuszamy. Nie przytrzymujemy. Nie wrzucamy do wody. Budujemy skojarzenia. Takie, które mówią psu, to jest bezpieczne. Możesz spróbować. Trzecia sprawa. Krótkie, spokojne sesje. Lepiej zrobić mniej, niż za dużo i za szybko. I najważniejsze, obserwacja psa. Jego ciała, jego napięcia, jego reakcji. Bo to pies mówi nam, czy jesteśmy na dobrej drodze. I dopiero mając te zasady, możemy przejść do konkretów. Do pierwszego kroku. I tutaj wiele osób się zdziwi, bo zaczynamy bez wody. Naprawdę. Bierzemy coś bardzo prostego. Na przykład mały plastikowy basenik dla dzieci, albo jakiekolwiek miejsce, które będzie dla psa nowe, ale bezpieczne. I na tym etapie nie chodzi o pływanie. Nie chodzi nawet o wodę. Chodzi tylko o jedno. Żeby pies nauczył się wchodzić i wychodzić. Bez stresu. Bez napięcia. Zachęcamy psa, nagradzamy i pozwalamy mu samemu odkrywać to miejsce. I to może wydawać się banalne, ale to jest fundament. Bo jeśli pies nie czuje się pewnie tutaj, to tym bardziej nie poczuje się pewnie w wodzie. Kiedy pies czuje się już swobodnie, wchodzi, wychodzi, bez napięcia, możemy zrobić kolejny krok. I tutaj pojawia się coś bardzo ważnego. Kontrola. Bo nie chodzi o to, żeby pies wchodził, kiedy chce. Chodzi o to, żeby wchodził, kiedy go o to poprosimy. Uczymy psa prostego schematu. Czekasz, patrzysz na mnie i dopiero wtedy dostajesz sygnał. Możesz wejść. To jest bardzo ważne. Szczególnie dla tych psów, które wodę kochają. Bo uczymy je panowania nad emocjami. I dopiero kiedy mamy ten spokój, możemy wprowadzić wodę. Ale naprawdę delikatnie. Na początek symbolicznie. Odrobina wilgoci. Trochę mokrej powierzchni. Coś, co pies może poczuć, ale co go nie przytłoczy. I znowu robimy to samo. Wchodzenie, wychodzenie, nagroda, spokój i zero pośpiechu. Na tym etapie budujemy najważniejszą rzecz. Dobre skojarzenia. Pies zaczyna rozumieć, że ta dziwna, mokra rzecz nie jest zagrożeniem.
i może być nawet przyjemna. I dopiero wtedy zaczynamy iść krok dalej. Powoli zwiększamy poziom trudności. Trochę więcej wody, trochę więcej doznań, trochę więcej ruchu, ale cały czas obserwujemy psa. Czy jest spokojny? Czy oddycha swobodnie? Czy chce wracać? Bo jeśli pojawia się napięcie, cofamy się o krok. I robimy to jeszcze raz, spokojniej. I tak właśnie budujemy pewność. Nie skokiem, tylko małymi krokami. I w pewnym momencie dochodzimy do miejsca, w którym pies zaczyna czuć się naprawdę pewnie. Jego ciało jest już oswojone z wodą. Łapy, brzuch, ruch. To wszystko przestaje być dla niego czymś dziwnym. I wtedy możemy zrobić kolejny krok, czyli pozwolić psu wejść w wodę, trochę głębiej, ale nadal, spokojnie, bez presji, bez pośpiechu. Najlepiej w miejscu, które jest łagodne, gdzie pies może wejść sam, krok po kroku. Może to być płytka woda, może to być brzeg jeziora albo spokojny fragment rzeki. I tutaj często dzieje się coś pięknego. Pies sam zaczyna próbować. Sam decyduje, że chce iść dalej. I to jest moment, którego nie da się wymusić. On musi przyjść naturalnie. I kiedy pies zrobi ten krok, zaczyna się prawdziwe pływanie. Ale nawet wtedy my nadal jesteśmy obok. Wspieramy, obserwujemy, dajemy poczucie bezpieczeństwa. I warto pamiętać o jednej rzeczy. Nie każdy pies od razu poczuje się pewnie. Nie każdy będzie chciał płynąć daleko. I to jest w porządku, bo celem nie jest perfekcyjne pływanie. Celem jest spokój i zaufanie. Na koniec jeszcze kilka ważnych rzeczy. Takich bardzo praktycznych. Bo kiedy pies już zaczyna czuć się dobrze w wodzie, łatwo zrobić kolejny błąd, czyli zacząć rzucać zabawkę w kółko. Jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. A wtedy pies przestaje pływać, a zaczyna się ścigać. Skupia się tylko na tym, co mu rzucimy. I znowu tracimy spokój. Dlatego warto nauczyć psa czegoś innego, spokojnego pływania, takiego bez presji. Czasami wystarczy, że po prostu wejdzie do wody, pochodzi, popływa chwilę i wyjdzie. Druga rzecz – bezpieczeństwo. Szczególnie na początku warto rozważyć kamizelkę dla psa. Daje mu większą pewność i nam też. Bo nawet jeśli pies potrafi pływać, to nie zawsze od razu czuje się komfortowo. I najważniejsze – bądźmy obok. Nie tylko fizycznie, ale też emocjonalnie. Bo dla psa to nie jest tylko woda. To jest nowe doświadczenie. Coś, czego musi się nauczyć razem z nami. I jeśli damy mu czas, jeśli damy mu spokój i zaufanie, to naprawdę większość psów jest w stanie wodę polubić, a czasem nawet ją pokochać. I to na własnych warunkach. I tego właśnie Wam i Waszym psom życzę. Spokojnych spacerów, dobrych doświadczeń i pięknych chwil razem. Jeśli ten odcinek był dla Was wartościowy, jeśli coś Wam podpowiedział, coś uporządkował, albo po prostu dał chwilę do zatrzymania się i spojrzenia na swojego psa trochę inaczej, to zostawcie po sobie ślad. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja – to dla Was dosłownie moment, a dla nas ogromne wsparcie. Dzięki temu ten podcast może się rozwijać i docierać do kolejnych osób, które tak jak Wy chcą lepiej rozumieć swoje zwierzęta i budować z nimi mądrą relację. A my jesteśmy tutaj właśnie dla Was. Jeśli macie pytania, jeśli coś Was nurtuje, jeśli chcielibyście, żebyśmy poruszyli jakiś temat, nawet jeśli nie dotyczy dzisiejszego odcinka, piszcie śmiało. Naprawdę czytamy Wasze wiadomości i staramy się odpowiadać najlepiej, jak potrafimy. Ten podcast powstaje dla Was i dzięki Wam. Dziękujemy, że jesteście z nami.